Siemka, ja jestem Adacho, jak to mówią, gorzej już dzisiaj być nie będzie. Mam dzisiaj bardzo pechowy poranek. Mimo wszystko nie pozwalam, żeby te rzeczy, które mi się dzisiaj od samego rana przydarzają, zniszczyły mój bojowy humor, bo dzisiaj będziemy sobie rozwiązywać quiz. I myślałem, że dzisiaj będę mógł się z wami podzielić bardzo ekscytującą i dobrą informacją, ale okazało się, że nawet w związku z tą informacją jest pewien haczyk. Dzisiaj przychodzę do pokoju, okazuje się, że w nocy mój kot próbował, w zasadzie nie wiem który, dlatego mówię mój kot, wydaje mi się, że to była mała, próbowała pić z mojego bidonu, w którym była woda, i ten bidon wylała mi na biurko. Oczywiście to było w środku nocy, więc ta woda zdążyła wsiąknąć i w biurko, i w podkładkę. Moja podkładka teraz ma wielką plamę. Pomyślałem sobie, okej, przynajmniej mam jeszcze pizzerkę do zjedzenia. Bardzo lubię pizzerki, kojarzą mi się z czasami podstawówki, czasami gimnazjum, kiedy moja mama jeszcze przed szkołą chodziła do piekarni i kupowała mi na przykład właśnie pizzerkę. Okazało się, że na pizzerce jest pleśń. Zrobiłem sobie coś innego na śniadanie i nagle przychodzi do mnie powiadomienie z YouTube'a, że jedna z moich emotek, które są dla was, dla wspierających opublikowane, uwaga, to jest jedna ze starszych emotek, taka, która już jest od chyba 2020 roku na moim kanale, czyli 6 lat około, została usunięta ze względu na to, że narusza standardy społeczności. Jak myślicie, która to była emotka? To była emotka, w której trzymałem rurkę z kremem i udawałem, że palę papierosa i emotka nazywała się Menel. Ale ona narusza standardy YouTube'a. Okej, trzymałem tam też kustosza, ale umówmy się, że to nie było nawet widać, że to jest kustosz, także może chodzi o nazwę, może chodzi o rurkę z kremem, nie wiem o co chodzi. Usunąłem ją, niestety ta emotka przechodzi do lamusa. No i ostatnią rzeczą myślę sobie, okej, przynajmniej poprawię sobie humor, pisząc do Bartosza, twórca kanału, twórca teleturnieju, w zasadzie, czy mogę powiedzieć teleturniej, skoro to nie jest w telewizji, tylko na YouTubie? On sam nazywa to teleturniejem. Bitwa na wiedzę na kanale Stary Kij TV, wdzięczna nazwa. Tak się składa, że Bartosz, nie wiem kiedy wy widzicie mój film, być może już na kanale Bartosza jest odcinek z turniejem z Dragon Balla. Wejdźcie sobie na jego kanał, on tworzy taki właśnie turniej, w którym zaprasza ludzi, widzów, zwykłych uczestników i tworzy tematyczne turnieje w pokroju właśnie takiego 1 z 10, tylko że nie zasady, nie są dokładnie takie same. Do czego zmierzam? Bartosz odezwał się do mnie, żebym pomógł w ułożeniu i też w konsultacjach, drobnych konsultacjach tyczących się pytań. I na czym polega ta zła wiadomość? Bo powiedziałem, że ta dobra wiadomość, którą właśnie chciałem się podzielić, no bo chcę was odesłać właśnie na kanał Bartosza. Link do niego i do tego filmu, o ile on będzie wrzucony, znajdziecie w opisie. Jeśli nie jest jeszcze wrzucony, to czekajcie na niego. Zła wiadomość jest taka, że okazało się, że nastawiłem Bartosza na minę, bo w jednym pytaniu powiedziałem mu, że było pytanie, przeciwko komu, przeciwko jakiemu przeciwnikowi Goku jako pierwszy użył Kaiokena. I ja myślę sobie, Vegeta. Ale przecież zapomniałem o tym, że jeszcze Goku w jednej scenie znokautował Nappę używając Kaiokena. I okazało się na szczęście, że ten mój błąd nie wypaczył wyniku, bo to nie było tak, że ktoś odpowiedział Nappa i zaliczyli mu to jako złą odpowiedź, tylko po prostu chodziło o to, że on w ogóle nie odpowiedział i kiedy Bartosz powiedział, że chodziło oczywiście o Vegetę, to inny uczestnik powiedział, a nie o Vegetę, tylko o Nappę. Także to było tylko takie, powiedzmy, małe nieporozumienie, ale nie wypaczyło to wyniku teleturnieju, także kamień z serca, chociaż ja biję się w pierś, przepraszam i wstyd mi straszny, ale okej. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, bo chcę wam też powiedzieć o tym quizie, mimo tego, że nie tym quizem się będziemy zajmować, tylko quizem Artura, mojego widza, który 800 i te sprawy, Tienzan, no. Artur napisał, że nie ma tutaj pomyłek i wielkich bubli w stylu Tienzana, sam format i pytania są nieco inne, także dzisiaj rozwiązujemy quiz o Piccolo. Szczerze boję się i tak jak już mówiłem na samym początku tego filmu, gorzej być nie będzie. Nie sądzę, żeby quiz Artura popsuł mi humor jeszcze bardziej. Ja ogólnie, tak jak mówię, nie mam aż tak bardzo popsutego humoru. Dzisiaj przede mną jeszcze stoi wizja wizyty u kumpla, który niedawno się oświadczył, także będę słuchał miłosnych opowieści. Piccolo Bimbało. O, sporo osób rozwiązało ten quiz, jak na to, że te quizy są chowane przez Facebooka. 34 pytania, ja zaczynam gierkę. Nie ma dźwięków, bardzo dobrze. I wiecie co nawet zrobię? Czas tutaj jakiś leci? Mam nadzieję, że nie. Nie, trochę leci. Jakbym to zwiększył...
Mógłbym to zwiększyć, ale to trochę nie ma sensu. Okej. Jakiej rasy jest Piccolo? Bóg, demon, nameczanin, Mam nadzieję, że to tylko rozgrzewka. W jakich seriach występuje Piccolo? Występuje w Dragon Ball Super, występuje w Dragon Ballu, występuje w Dragon Ballu Z i w Dragon Ballu GT. Okej. To jest quiz. Myślę, że jeśli będziemy pytać o takie banały, to naprawdę trudno zrobić błąd. Najlepszym przyjacielem Piccolo jest Gohan. Jak nazywają się nameczanie, z którymi połączył się Piccolo? Chronologicznie. Neil i Andrzej. Artur naprawdę chyba stwierdził, że zrobi quiz. Jak z Bartoszem rozmawiałem, to tam u niego w teleturnieju były 3 stopnie trudności pytań. Za 1 punkt, za 2 punkty i za 3 punkty. Póki co, te pytania to są jedynki póki co. To są, nawet bym powiedział, że pół. Co to jest? Według RTL 7 Piccolo nazywa się Szatan Serduszko. Jeśli nie wiecie, skąd wzięła się ta nazwa, to ja wam nie będę mówił, to jest zadanie domowe dla was, żeby się dowiedzieć. Kogo Piccolo trenował? Wielokrotny wybór. Trenował Gohana, trenował Trunksa i Gotena, jeśli chodzi o fuzję. Czy trenował Goku? No nie za bardzo. I trenował Pan. Czy Piccolo trenował Goku? No ewentualnie razem trenowali z Goku, chociażby kiedy przygotowywali się do przylotu androidów, ale to nie było, że on trenował Goku. Okej, wszystko tutaj tak jak powiedziałem, no niech będzie. Jaki był początkowy cel Piccolo? Znaleźć partnerkę. Ty, Marcia kiedyś dla Beki nagrała jakąś piosenkę i tam był tekst, że Akira Toriyama, jeszcze to było za czasów jak Toriyama żył, więc nie gniewajcie się. Akira Toriyama, dawaj superkę, chcę, żeby Piccolo znalazł partnerkę. Zajebiste. Ale on nie chciał nigdy znaleźć partnerki. Być bardzo bogaty? Nie. Ja tutaj gadam, a premia mi spada. No dobra. Zdobyć władzę nad światem? No oczywiście. Dawać trudniejszy, Artur. No co ty? Z kim walczył Piccolo? Wielokrotny wybór. Z Vegetą nigdy nie walczył i to jest akurat zabawne. Z Dodorią... Nie, Dodoria został pokonany zanim Piccolo przyleciał na Namek. Z Radicem rzecz jasna walczył. Z Nappą w sumie też, bo mieli wspólną kombinację na Nappie. I z Zarbonem też nie walczył, bo Zarbon padł zanim Piccolo przyleciał. Z Vegetą co najwyżej niejednokrotnie wymieniał się pogróżkami. Ciąg dalszy. Z kim walczył? Okej, z Androidem 18... W sumie to tam ta scena przy autostradzie, przy tej drodze górskiej, gdzie Vegeta miał złamaną rękę. Oni tam niby walczy z 17 na pewno, z Królem Coldem nie, bo to załatwił go, z Freezą oczywiście tak, na Namek, ale czy z 18 się on wtedy bił? 18 mam wrażenie, że biła się bardziej z Vegetą, a 17 pobił wszystkich pozostałych. W zasadzie to było tak, że Cell pobił Piccolo i Piccolo leżał w wodzie, a potem podczas Cell Games to ewentualnie tylko już Cell Juniory, ale tam nie było androidów, więc ani z 16 strzelam, że wydaje mi się, że właśnie, z 18 też się nie chciały się z nim bić. Myślałem, że w ogóle się nie mieli okazji, a to okazuje się, że oni nie chcieli się z nim bić. Jeszcze ciąg dalszy. No oczywiście Cell w pierwszej formie. Babidi, no czy można to nazwać walką? No na pewno to Piccolo po prostu uderzył Babidiego. Cell Junior zgadza się. Gruby Buu? No nie do końca, bo w momencie, w którym Piccolo się zjawił Piccolo na początku był zamieniony w kamień przez Daburę, a potem jak Vegeta zdecydował się na walkę z Majin Buu, to Piccolo tylko wziął Trunksa i Gotena pod pachę i odleciał. Skid Buu też się nie bił, bo był na ziemi, więc stawiam na te dwie... Czy on z Grubym Buu się może później bił? Gdzieś na turnieju jakimś? Nie. Cell Junior, Babidi i Cell. Dobrze mówię? Kurde, dobrze mi dzisiaj idzie. Patrzcie, jaki mam ogień. Ogień 10. Ale nadal mam 28 miejsce. To dobrze tutaj sobie radzą, chłopaki. Chyba, że to bierze pod uwagę już ostateczny ich wynik. Jeszcze jeden. Freeza w 2015 roku? Czyli chodzi w zasadzie o Resurrection of F, ale też początek Dragon Balla Super. No czy z Freezą się bił? No generalnie został przestrzelony przez Freezę. Więc czy on się bił z Freezą? No... Czy on się bił z Freezą? No na pewno w atak Freezy trafił Piccolo, więc ja bym to uznał za starcie. Super 17? Nie, no bo wtedy Piccolo już był w piekle w GT. Z Beerusem tak, Beerus go znokautował pałeczkami, z tego co pamiętam. Z Babym? Szczerze? To tam w ogóle Piccolo nie było w tej sadze. Za bardzo. Piccolo za bardzo w tej sadze nie było. On był nieobecny, a potem dopiero na samym końcu się pojawił i umarł. Z Ulongiem Sharbadonem też się nie bił, bo nie było go po prostu na ziemi. Myślę, że w ten sposób. No jak z Freezą się nie bił? Zainfekowanym okej. F Freeza go zastrzelił. Beerusa no F Freeza go zastrzelił, no to...
Tak samo można powiedzieć, że się nie bił z Babidim, bo Piccolo po prostu ciachnął Babidiego, a Babidi go nie bił. No to tutaj taka sama sytuacja, nie? Na czym polega w takim razie walka? Jakaś konfrontacja bezpośrednia musi tutaj nastąpić. Jeszcze jeden, okej. Aha, to jest powtórka. Dobra, no to niech będzie, że to jest Redemption Question, że tylko z Birusem się bił. No nie jestem fanem. Ostatni raz ciąg dalszy. O tym właśnie mówiłem. Tagoma. Tagoma w zasadzie to... Na początku być może się z nim bił. Z Frostem na pewno się bił. Stoppo nie. Za Masu to w ogóle go tam nie było. Piccolo się pojawił w tej sadze tylko, żeby nauczyć Mafuby i to w anime. Z Hitem też się nie bił. Z Tagomą wydaje mi się, że mogło na początku być jakieś starcie, ale oczywiście potem go pokonał Vegeta. Wydaje mi się, że zanim przylecieli Vegeta i Goku, to mogło tam być jakieś starcie. Więc zaznaczę jeszcze Tagomę, niech będzie. Och! Nice. Dobrze mi idzie, ale żałuję tamtego pytania poprzedniego. Jak po angielsku nazywa się popisowa technika Piccolo? Special Beam Cannon. Ciekawe, czy będzie jakiś błąd. Błagam, niech nie będzie błędu. Jest sprawdzone, nie ma błędów. Jak nazywa się ona po polsku? Diabelski, szatański promień? Pytanie, czy po polsku w mandze, czy z RTL 7. Dobra, niech będzie, wow, dobra, jestem dumny z tej odpowiedzi, ale sprawdzam to aż. 17 to była 17 tom, tak? Dobrze pamiętam? Strzelam z pamięci, że to był 17 tom. Chyba tak, no mam. Tutaj nawet nie ma tłumaczenia, jest po prostu Makanko Seppo. Ale na początku, za pierwszym razem, bo to już jest drugie Makanko Sappo, powinno być to przetłumaczone na dole malutkimi literkami, no nie? Okej, teraz mamy w tytule Diabelski promień przeszywającego światła. Makanko Sappo, czyli chodziło prawdopodobnie o RTL 7. W jakich sagach występuje Piccolo? No to jest banalne, typku. W każdej sadze, nawet jak nie ma dużej roli. Baby Sadze jest na samym końcu się poświęca, a w sadze złych smoków, jeśli zaliczamy końcówkę samego Dragon Balla GT, gdzie się żegna z Goku, to jak najbardziej też tam jest. No super, oczywiście. Nie był ani razu okazany. Kurwa mać! Bo ja tego nam nie pokazuję. Przepraszam, nie zmieniłem ekranu. Saga Złych Smoków nie był ani razu ukazany. Dragon Ball GT, Shadow Dragon Saga. Boom. Nie było go wcale. Przecież to jest jeszcze w trakcie sagi Smoków, bo on się Goku żegna z ludźmi i potem dopiero odlatuje, nie? Piccolo ciągle nosi na sobie naramienniki białoszatę i turban. Do czego one służą? Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Są obciążnikami, mają po prostu wyglądać fajnie, to zbroja. Szczerze zaznaczyłbym te dwie, ale no są obciążnikami to przede wszystkim. W jakich filmach kinowych i odcinkach specjalnych występuje... To już będzie trudniejsze. Martwa strefa Garlic Jr. oczywiście, bo to tyczyło się Kamiego. Najsilniejszy człowiek na ziemi oczywiście, bo tam Piccolo był jednym z najsilniejszych jeszcze. Turles jak najbardziej. Zemsta Coolera... tak. Lord Shulk jak najbardziej, bo tam Gohan sobie śpiewał, gwizdał, więc Piccolo oderwał sobie uszy. Najeźdźcy z kosmosu Bojack, no walczył tam Piccolo. Legendarny Super Saiyanin... tak, bo Piccolo mówił, że Vegeta jest żałosny. Broly drugie starcie. Tutaj go nie było. Chyba że w jakiejś drobnej retrospekcji. Ale nie było go. Powrót Coolera, czyli Metal Cooler, no byli oczywiście na tamtej planecie. Super Android 13, czy Piccolo gdzieś tam był na samym końcu był, jak siedzieli z Vegetą na skale i mówili, że czy to jest jeszcze koniec w angielskiej wersji, a Piccolo powiedział, że nie dopóki gruba baba nie zaśpiewa. Taki jest frazeologizm w języku angielskim, więc oczywiście też tam jest. W drugim starciu nie pamiętam go. Może takie łatwe pytania to przynajmniej mi poprawiają trochę humor. Jeszcze ciąg dalszy. W Bio Brolim, no nie, to jest film Gotena Trunksa i Krillana i 18. Fukatsu Nef jak najbardziej, Battle of Gods, Atak Smoka Hirudegarn też był. I z Janem Paikuhan był, ale czy Piccolo był? Czy na ziemi się bił tam? No bo tam było dużo pobocznych postaci, ale czy Piccolo tam był? Kurde, tutaj nie jestem pewien. Nie pamiętam go, żeby on był na ziemi. Dobra, przesyłam. Nie było go w Hirudegarnie. Tak coś podskórnie czułem. Że tak za bardzo jestem pewny tego Hirudegarna. Bo pomyślałem sobie, no musiał tam być, nie? Tam było dużo osób. Okej, bije się w pierś. Bardock ojciec Goku. No nie, no tutaj go nie mogło być. 800... Kurwa, oczywiście. Historia Trunksa, no było pokazane jak umiera. To musi być. Cellmax jak najbardziej, Broly też. Prawda? Prawda. No jak? No ty piarzu! Dobra, zaznaczam tak jak chcesz, mimo tego, że to nie jest prawda. Piccolo jest potomkiem... Co? Katatsa.
Piccolo daj mało. Aha. Za daleko w drzewo genealogiczne wszedłem. Okej, podobnie też. też. Który rozdzielił się z kim? Rozdzielił się z kim? Piccolo daj mało w zasadzie się nie rozdzielił. To bezimienny nameczanin się rozdzielił. Chyba że tutaj to pytanie jest skonstruowane tak, że Piccolo daj mało był wynikiem rozdzielenia. Z kim jeszcze? No, z Kamim. Kamim. Z kim? Z Kami. No kurwa, to po co ten przekładek, przypinek? Przypadek mi tutaj. Z kim? Z Kami. Kogo czego? Artur. Super. A razem byli bezimienny, może napiszę, bezimienny. Synem, jeszcze napisałem Kakatsa. Kakashi. Chyba przez S, nie? Katatsa. Nie gniewaj się, malutka, dobrze, wszystko jest w porządku, nie martw się. Jestem, Piccolo jest kobietą, czym jeszcze? Kataca przez te, no to tak. No dobrze, to ja się tutaj, katac, no, literalnie katas. Wiecie, no wiecie, jest już dużo jest dużo nazw, nie? No mamy polską nazwę, polskie tłumaczenie, katats. Ja to sprawdzam, kurwa. Ja to sprawdzam. Który to byłby tom? 23 jakoś może? Znalazłem to. Teraz już postaram się nie zapomnieć, żeby wam zmienić scenę. Faktycznie jest to 23 tom, ale tutaj jest to przetłumaczone. Nie będziecie tego widzieć. Ale guru, słysząc o Piccolo, słysząc, że ten się rozdzielił, mówi: to dziecko ślimka. Niesłychane. Nikt nie przypuszczał, że taki malec szczęśliwie gdzieś wyląduje. Ślimek. No jest kilka wersji językowych. Tak naprawdę już prędzej można byłoby powiedzieć ślimek, no bo to jest oficjalna manga, ale tu mamy katas. No ja tak czy siak napisałem źle, no nie? Bo napisałem katat przez S na końcu i jedno T. Ale okej, no. Jest frustration, no lekkie frustration. Tak, Piccolo jest niczym. Co w ogóle oznacza słowo Piccolo? Flet. A w zasadzie w zależności o czym mówimy, no inny świat, nie? Nie widzieliście tego. Było flet. I znowu zapomniałem wam zmienić scenę. Okej, już nie zmieniam scen. Czy Piccolo kiedykolwiek postawił stopę na wyspie Roshiego? Tak, na początku jak Radica tam podsłuchiwał. Było pytanie. Inny świat napisałem, ale było flet, okej. Podczas sagi Namek Piccolo wraz z Tienem, Yamshą i Chiaotsu przebywali na planecie Kajo, na którą wtargnęli żołnierze Ginyu Force bez kapitana. Każdy z naszych bohaterów walczył z żołnierzem. Z kim walczył Piccolo? Wydaje mi się, że z Jace'em i Barter... Nie. Jakiś człowiek walczył z Jace'em i Barter. Chociaż możliwe, że to był... Chiaotsu walczył z Guldo. Yamcha walczył z Rikumem chyba. Dobra, niech będzie Jace'em i Barterem. Ten Shinhan walczył z Jace'em i Barterem, Yamcha z Rikumem, Chiaotsu z Guldo. Piccolo z nikim nie walczył! Wow, podchwytliwe. No dobra, szanuję. Nameczanie nie muszą jeść, by przetrwać. A więc czy pomimo tego Piccolo je? Tak, je. Nawet grilluje. Ile razy w całym Dragon Ball, licząc GT i linię Future Trunksa, zginął Piccolo? Okej. Pytasz mnie o Piccolo. Nie pytasz o Piccolo Juniora czy o Piccolo Dai Mao konkretnie, więc liczę ich jako jedną osobę. Pierwszy raz zginął tutaj na obrazku, no bo Piccolo Dai Mao, potem reinkarnacja, prawda, te sprawy. Potem zginął na ziemi, kiedy od ataku Nappy, kiedy bronił Gohana. Został wskrzeszony na Namek. Podczas Cell Games nie umarł. Podczas Busagi zginął, kiedy planeta cała została wybuchnięta, więc to jest 3. Podczas Resurrection of F on był uchroniony przez Whisa, więc wtedy nie zginął. No i podczas Dragon Ball GT zginął. Naliczyłem 4 plus jeszcze linia czasowa Future Trunksa, to byłoby 5. Dobrze mówię? Nappa, Majin Buu... Aha, super, policzyliśmy to inaczej. On powiedział Golden... Czy Golden Frieza naprawdę zabił Piccolo? 3... Który to jest wiek? Dobra, ty, no po co drążyć temat? Dobrze odpowiedziałem. Jaki aktor głosowy nazywa się? Toshio... Furukawa? Bo Vegety to jest... Horikawa, a tu jest chyba... Czekaj, Toshio Furukawa? Dobra, nie wymyślę nic innego. Ja pierdzielę! A angielski aktor głosowy to Christopher Sabat. Dobrze napisałem? Proszę, niech dobrze napisałem. Wow, dobra, ty, ale tutaj
poleciałem z wiedzą ogólną. Synem kogo? Katatsa. Jest! Wszystko, o wow, wszystko zrobione, super. Jakie moje wrażenia? Przejdźmy do podsumowania, dobrze? Ranking 11/32. Ja taki słaby jestem. Ktoś tutaj kurwa oszukiwał chyba. Ktoś to oszukiwał. Nie było pokazane ile jest liter. No daj, to jest dobre. Inny świat. Flet. Ja rozumiem, że jest podpowiedź, inaczej, że jest tutaj zdjęcie instrumentów, ale czasami jest tak, że jest, dajmy na to, zdjęcie Newy, kiedy chodzi o Katatsa. No to wiadomo, że to jest zdjęcie, jakby nic nie sugeruje. Czyli tak, dobrze tu powiedziałem, tu dobrze powiedziałem, tylko napisem Kamim, z kim? Z Kamim. Okej, niech będzie. Tu dobrze odpowiedziałem, tu źle odpowiedziałem. Aha, jeszcze są te redemption question, nie? A, dobra. No, lepszy na pewno quiz niż w przypadku Tienzana i 800, ale... Okej, Artur. Poprawiasz się, robi się coraz lepiej. Mimo wszystko nie wszedłem nawet do top 10. Jestem słaby totalnie. Zagraj ponownie? Nie będę grał ponownie, teraz jak już znam odpowiedzi. Mimo wszystko, Artur, szczere dziękuję za to, że tworzysz taki content i zapewniasz rozrywkę nie tylko mi, ale nam wszystkim, czy to ludziom, którzy oglądają ten film, czy ludziom, którzy faktycznie rozwiązują te quizy. Zachęcam do tego, żebyście brali udział w tych quizach, bo nie zajmuje to dużo czasu, a przynajmniej w ten sposób będzie się można autorowi odwdzięczyć za to, że poświęcił trochę swojego czasu i sił na to, by stworzyć dla nas coś takiego. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie lajka, zostawcie suba, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeszcze raz odsyłam na kanał Stary Kij TV. Link znajdziecie w opisie. Bitwa na wiedzę. Teleturniej, niedługo odcinek z Dragon Balla. To nie jest tak, że ja tam biorę udział. Chociaż może kiedyś. Nic nie mówię. Miłego dnia. Diana.